Kurde, nie Puste. wiem co z tym oknem. Ale dobrze masz to okno. Co jest? Fajnie wyglądają te kwiaty, mi się to podoba. Mówiłam ci, że nie wiesz, na co się piszesz. Ja mam tyle mówić? Nie, spokojnie, dojdziemy do tego, jak będziesz mówić. Co, zaczynamy? Chcesz? Tak? Już? Gotowy? Picie masz? Wszystko masz? Gotowy? Mam monsterka. Możemy zaczynać. To mam powiedzieć oficjalnie. Siemanko, Lukas. Bardzo się cieszę, że podjąłeś wyzwanie, nie wiedząc Dzień dobry, witam. na co się piszesz. No, dzień dobry, witam. Nie wiedziałem, tak. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie. O, tak więc gratuluję odwagi. Wyspałeś się dzisiaj? Bardzo się dzisiaj nie wyspałem, jeżeli o to chodzi. Spałem niecałe 4 godziny, także Ej, co? pomagacze. Mało? Mało No, spałeś? nie mogłem zasnąć w ogóle, wiesz, wieczorem i tak jakoś. Pełnia księżyca. 5:40 pobudka. Pełnia księżyca idzie. No dobra, to co, gotowy? Gotowy. To zaczynamy. No dobra, to się przedstaw i powiedz nam parę słów o sobie, żebyśmy mogli cię lepiej poznać. Mam na imię Łukasz. Nazwisko chyba nie jest wymagane. Nie. Rocznik 86. Także jeszcze, że tak powiem, młody jestem. Jak to się mówi? Czarnobyl Survival. O tak. Wybuch w Czarnobylu, tak? Tak, pamiętam. Nasza niechlubna rocznica co roku. Cóż jeszcze? Pracuję jako żołnierz zawodowy już prawie 8 lat, także No to ładnie. czas leci. No i tyle. Co jeszcze? Gram w Tarkowa. Długo, już prawie 5 lat. No właśnie, a skąd pomysł na Także- zostanie streamerem? Wiesz co, pomysł to już był dawno. Jeszcze kiedyś, jak tam mieszkałem u rodziców. Tylko tam warunki niestety z internetem były troszeczkę gorsze, wiadomo jak to na wsi. Mhm. Nie było takich szybkich łączy i tak dalej, także ograniczało mnie to i w sumie bawiłem się w wrzucanie jakichś tam filmów na YouTube'a, głównie z Battlefielda, bo wtedy Ja pamiętam te czasy. wszelkiej maści to były, wiesz, najlepsza gra świata, nie? Tym bardziej, że wiesz, to były FPS-y sieciowe, to już w ogóle człowiek No, szalał, nie? pamiętam. No i tam zacząłem się bawić w jakieś filmy YouTube'owe, jakieś tam śmieszne kompilacje, wiesz jak to tam na początku ludzie się zaczynają bawić YouTube'em. A potem jak już się tutaj przeprowadziliśmy do Szczecina z Małgorzatą, no to już wiesz, troszeczkę lepsze warunki, jeżeli chodzi o internet. Można było troszeczkę bardziej to rozwinąć. Ładnie, to też YouTube'a fajnie. i Twitcha. Znaczy na początku to był też YouTube, co nie? Pamiętam. Jakoś nie byłem tam nie byłem jakoś przekonany za bardzo do Twitcha, ale później tak, No, później później było spoko. całkiem inaczej. A jak powstał twój Bardzo nickname? spoko. Pomysł na nickname wyniknął z braku pomysłu na nickname. To też dobrze. Wiesz jak to jest, jak na przykład odpalasz jakąś grę MMO i próbujesz nazwać swoją postać, nie? No. I siedzisz, myślisz, jakby tu nazwać tego trolla, nie? Albo A ogra. najgorzej jak wpisujesz Lukas zajęte, Lukas 1 zajęte i lecisz Tak, dalej, i później nie? dodajesz datę urodzenia zajęte. No. O, ciekawie. Także nie miałem totalnie żadnego pomysłu na nickname. Także po prostu wziąłem swoje imię, dodałem gaming, bo po angielsku wszystko brzmi lepiej. No w Łukasz sumie gra, tak, to nie? wiesz, nie byłoby ciekawe. Także- Łukasz gra. No, No. w sumie tak, racja. Dobra, to dowiedzieliśmy się, kim jesteś. Tak więc możemy przejść do pierwszej części naszego show, ale zanim to zrobimy, jak opowiem ci o zasadach, bo tego nawet ci nie przekazałam, także na takim freestylu idziesz tutaj do mnie. Tak. Także super. No dobra. Mamy 2 serie pytań. Pierwsza seria to jest czas na sekrety, a druga seria to będzie pod ostrzałem. To, jak będzie przebiegał ten wywiad, będzie zależało tylko i wyłącznie od ciebie. W tej pierwszej części to ty jesteś odpowiedzialny za swoje pytania. Czy wylosujesz proste, czy trudne pytania, czy ze strefy prywatnej, życia prywatnego, czy Starkowa, to zależy od ciebie. Brzmi dobrze? Brzmi bardzo niedobrze. No ale okej. Na niektóre pytania możesz dość szybko odpowiedzieć, ale w tej pierwszej części chciałabym się skupić na takich bardziej rozwiniętych i opisowych odpowiedziach. Ok? No dobra. Dobra, a druga seria, czyli pod ostrzałem, to będą szybkie pytania i szybkie odpowiedzi, czyli taka pierwsza myśl, szybki strzał. Okay. Masz jakiś TikTok challenge taki. Tak. Masz jakieś pytania do tego momentu? Nie. Chcesz się Boję wycofać? Nie, ale boję się zadawać pytania. Dobra. No dobra, to zaczynamy pierwszą część. Pierwsza część, zestaw standardowy 5 pytań, o których też wcześniej nie wiedziałeś, ale to będą takie standardowe pytania ode mnie, które pozwolą nam poznać ciebie bliżej w Tarkowie. Jak długo grasz w Tarkowa? No myślę, że w sierpniu będzie, początek września, 5 lat. W te czasy, jak ta pierwsza open beta taka wyszła.
Wtedy, kiedy wszyscy mogli już kupić grę i zagrać, to do tej zamkniętej chyba alfy nie dostałem się, nie wiem dlaczego, Mhm. ale Ale nie grałem w tą składałeś, tak? zamkniętą. Tak, a dopiero jak już ta gra wyszła chyba właśnie koniec sierpnia albo początek września 2017, dobrze pamiętam? No, ja chyba w listopadzie dołączałam 2.17. 2017, tak, to wtedy zacząłem. No to już, no to będzie zaraz 5 lat. Jezu, starzy gracze, nie? Jak ten czas zleciał w ogóle. Masakra. Masakra. No, jak A taki człowiek dalej weteran. umiera, jakby grał pół roku, nie? No, autentycznie. I człowiek dalej ma to samo czucie, że jak nie grasz tydzień, to się czujesz jak nowy gracz, jak wracasz. Masz tak? Mam tak. No, ja to samo. Dlatego wtedy gram jakieś 10 pod rząd na faktorce, żeby się, tak jakby wiesz, szybko przyzwyczaić do umierania, No, i bo to później idziesz. zazwyczaj pierwsze 10 od razu w minus, No. no i potem już jakoś się człowiek z powrotem przyzwyczaja. No, w sumie tak. A ile godzin masz? Ile godzin zrobiłeś przez te 5 lat? Tak plus minus. Pamiętasz Oj, może? znaczy wiesz co, na początku było tak, że Tarkov chyba nie zliczał tych godzin i po wipe'ach one się resetowały, przez pierwsze 2 wipe'y chyba. Pierwszy wipe, ja pamiętam, on zliczał godziny i właśnie jak był wipe, to resetował wszystko zerował i później zaczęło się Razem, tak. 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 To pamiętasz Czyli mniej więcej, gdzieś ile byś miał? normalnie mam teraz 8000 prawie, plus może 1000, Tak by było, bo ja tak miałam w koło pierwszym. 9000 No. bym miał teraz jakoś, no. Jezus, jak sobie To ładnie. teraz To, nie, jak sobie tak pomyślę. przeliczy teraz? 9000 godzin. Ojej, dobra, nie chcę tego dzielić na dni, bo przecież to jest Trochę masakra. wyjdzie, no. Trochę wyjdzie. No dobra, a jaka frakcja? BR, zawsze, nigdy nie grałem. Przepraszam, raz zagrałem usekiem, dostałem konto od kolegi, żeby spróbować ten Hardcore Challenge. No. Ostatnio ten Tobi Test, tak? Tak, Chyba był pamiętam. taki. I jak ci poszło? Tak, biłem może 12 level i jakoś przestałem grać, Aha, także i nie chciałem się odpuściłeś. po prostu. No. No, bo tam z chłopakami, wiadomo, wieczorami pogrywałem, po pracy to nie było czasu nawet na ten hardcore. Także BR, zawsze byłem BR-em i raczej nigdy nie zmienię. Ja o tym wiem, coś o tym wiem. Przyzwyczajenie po prostu. Tak. Dobra, a czy pamiętasz swój pierwszy rajd? Jaka to była mapa? Jakie emocje tobie towarzyszyły? Na pierwszy rajd poszedłeś sam, czy z ekipą? Swój Jak to pierwszy było? rajd mam nagrany gdzieś nawet w czeluściach YouTube'a chyba, albo Twitcha. I pamiętam, że to była faktorka, byłem sam. W ogóle sam grałem przez chyba pierwsze... Oj, długo grałem sam, pół roku, może nawet dłużej. Także tak, wszystkie te pierwsze rajdy byłem solo i grałem faktorkę. Tylko? I pamiętam, że pierwszy rajd to była faktorka. Potem chodziłem inne mapy, nie? Ale ten pierwszy rajd to była faktorka. Bo gdzieś tam zauważyłem na internecie, że to jest najmniejsza mapa i najłatwiej się nauczyć, co nie? Najłatwiej Więc zginąć chyba. I chyba tak, no mówię, zacznę od faktorki. Tak, i pamiętam, że doszedłem do ofisów, zlutowałem save, byłem tak szczęśliwy, że nie wiedziałem, co się dzieje. I nagle dostałem bridge przez drzwi od skawa i zginąłem, także no, Ale ciekawe było. byłeś z haczetą, czy byłeś z pistoletem? Nie, byłem ubrany, miałem kałacha. Chyba. Miałem kałacha a może pistolet? Nie, to chyba był pistolet. Kurczę, nie pamiętam, musiałbym znaleźć to wideo. No, ale emocje były niesamowite. Tak? Powiem ci, że... Nie trafiłeś żadnego gracza po drodze tam na respach? Bo tam są Nie, takie nie. bliskie respy, nie? Nie pamiętam, czy w ogóle wtedy było dużo graczy na mapach. Bo to był taki początek tej otwartej bety ale wiem, że skaw mnie zabił. Nie zapomnę Ale tego to się do końca życia. pamięta, nie? Nawet po 5 latach Pamięta się się. pamięta. No. Tak, pierwszy rajd. To jest piękne Piękna uczucie. sprawa. Mhm. No dobra, to teraz jest czas na ciebie. Masz 10 pytań twoich, wybierasz sobie od 1 do... Czekaj, zaraz zerknę. Do 96. A kto układał te pytania? 96 pytań, kto je układał? Ja. Nie, ja mam Ty. więcej tych pytań. Mam jakieś 300, będzie 500 albo więcej nawet. Ja jestem przygotowana od roku, nie martw się, ja jestem przygotowana od roku, tylko musiałam ten projekt odsunąć na rok, żeby wrócić do niego, bo nie miałam jak się tym zająć. No, ale wróciłam. Tak więc wybierasz sobie i tutaj nie lecisz jedno po drugim, tylko wybierasz pytanie, ja ci czytam, odpowiadasz i następne, dobra? Dobrze. Strzelaj. Numer 30. Dobra, czekaj. Numer 30. Kim chciałeś być, jak byłeś dzieckiem? Piłkarzem. Serio? Serio, chyba z tego co kojarzę, zawsze chciałem być piłkarzem. I nawet gdzieś tam za dzieciaka to było jeszcze przed gimnazjum i może trochę w gimnazjum. Grałem tam u nas w takiej drużynie piłkarskiej. To była taka gminna drużyna piłkarska, największa w gminie.
Tak, i zagrałem tam chyba nawet 2 sezony. Całkiem fajnie było, całkiem spoko mi szło. Ale potem jakoś koniec gimnazjum, początek technikum, jakoś to się urwało. A, i I, przestałeś. i tyle. I się skończyło. Niestety dalej to nie poszło, a szkoda. No ale Kto wspomnienia wie, fajne masz przynajmniej, nie? Z może bym z tego. Robertem pionę zbijał teraz gdzieś A, widzisz. No na ale może jakimś nie meczu. poznałbyś Gosi? No na pewno nie, pewnie nie. No właśnie, no Może właśnie. tak miało być. No Pewnie właśnie, tak miało widzisz? być. Nic nie dzieje się bez przyczyny, jak to się mówi. Tak, dokładnie. No dobra, to następne, lecimy, drugie. 13. Czy mimo tego, że jesteś dorosły, nadal lubisz być dzieckiem? Czy są takie momenty, że się właśnie lubisz tak wygłupiać, jak taki dzieciak, że... No to wydaje mi się, że to są tylko momenty, kiedy jestem dorosły bardziej. A dzieckiem to chyba jestem cały czas. Mhm. Ale to pewnie też przez to, że człowiek nie ma, wiesz, za dużo na głowie, za dużo takich, jak to powiedzieć, nie masz za dużo odpowiedzialności na sobie, możesz sobie pozwolić na taki luz, nie? No, to też Przynajmniej jest ja, prawda. jeżeli o to chodzi, nie? No. Tyle co tam takie, wiesz, obowiązki dorosłego życia, typu płacenie rachunków, chodzenie do pracy i takie, wiesz, takie rzeczy, nie? Mhm. A poza tym wolny czas dla siebie i możesz robić co chcesz. Także myślę, że większość czasu No, to to jest super. taka mentalność młodego chłopaczka. No i dobrze, i dobrze. Dobra, no to lecimy dalej. Ty się boisz trafić w coś, co? Może numer 7. Dobra. Ile razy chciałeś rzucić Tarkov i dlaczego? Codziennie po 5 razy co najmniej. A dlaczego? Nie, żartuję. No bo jakoś tak nie bardzo umiem przegrywać, szczególnie PvP. PvE jeszcze zniosę. Czasami te błędy gry zabijają, czasami jakieś tam odpalone boty, No. to jeszcze zniosę. Ale jak ginę w PvP, to jakoś tak bardziej przeżywam. Szczególnie jak dobrze się zaczyna taka walka. Zresztą na lapsach sama wiesz, jak No wiem. I później Jak co to to bywa. wszystko fruwa. dobrze się zaczyna, zabijesz jednego, może 2, a tu nagle jeszcze się pojawia 2 i Zawsze head plus eyes. 1. No i tak, nie no, tak na poważnie, żeby rzucić grę, to tak jeszcze chyba ani razu nie pomyślałem. Czyli przez te 5 Bo lat nie wszyscy- miałeś takiego. Nie, raczej nie. Wszyscy wiedzą, jaki jest Tarkov, szczególnie ci, co grają dużo. Bywa tak, że nawet przez tydzień czasu potrafi zabierać i wiesz, umierasz rajd za rajdem, a potem nagle zdarzą się takie 3-4 rajdy, w których jesteś Bogiem i mówisz, o Boże, uwielbiam tą grę. No, czasami wystarczy taki jeden Także- właśnie rajd, nie? Nawet jeden wystarczy, no. No, nawet jeden. Także nie, myślę, że przez 5 lat próbowałem tam, czasami wiadomo, były jakieś przerwy, tydzień, 2, ale nie dłużej, bo to już człowiek, wiesz, tęskni Mhm. do Tarkowa, a w międzyczasie jakichś tam innych gier próbowałem, no ale zawsze jednak Tarkov to jest, wiesz, taka daily gra i chyba już nic innego Tarkowika nam nie zastąpi, nie? No nie ma drugiej takiej gry. Tym bardziej, że Nikita ma takie dalekosiężne plany. Gra się będzie raczej długo rozwijać, także długo będziemy mieli co robić. No ale dobrze, bo cały czas będzie content dla nas jakiś, nie? Oby. Mhm. No dobra, dalej. Kolejne. No, 4. Jaka jest maksymalna cyferka? 96. Poproszę. Jak w teleturnieju. Tak, dobrze. na siebie. Dobrze. Czy uważasz, że granie w gry przez dzieci jest szkodliwe? Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. To zależy dużo od człowieka i takie to jest bardzo indywidualne, nie? Jak dziecko jest ukształtowane pewnie przez rodziców i jak podchodzi do różnych tematów. Ale wydaje mi się, że nie, bo jeżeli chodzi o te dzieci takie, które już się urodziły z komputerami, z telefonami w ręku Mhm. i wiesz, dla nich to jest po prostu normalne. To jest taka codzienność. My to trochę inaczej odbieramy, nie? No tak. Bo my jak byliśmy dziećmi, nie mieliśmy czegoś takiego i my się tego uczyliśmy dopiero, no i może takie osoby bardziej są narażone na takie, wiesz, na szkodliwość tych gier, niż takie dzieci, które się urodziły po prostu już przed komputerem i z telefonem w ręku, nie? Tak mi się wydaje. Mhm. Ale też dużo pewnie zależy od wychowania w domu takich dzieci, nie? No. Wydaje mi się, że rodzice tutaj odgrywają taką rolę, że No dobra, a dołożę jedno pytanie obok.
Takie ze wspominek. A czy pamiętasz może, że jak byłeś dzieckiem, czy pamiętasz taką sytuację, kiedy grałeś w grę i byłeś w akcji, a twoja mama na przykład wchodzi i mówi: Łukasz, wynieś śmieci, albo pozmywaj naczynia, albo zrób coś innego. A ty mówisz: mama, za chwilę, no nie mogę, w akcji jestem. Miałeś takie sytuacje, czy nie? Pewnie były. Nie pamiętam, ale pewnie były. Tylko że wtedy też, będąc takim małym dzieckiem, nie grałeś w gry sieciowe, tylko po prostu No jakieś tak, single. tak, racja, Można było racja. wcisnąć escape, zapauzować i No dla w sumie świętego tak. spokoju wynieść te śmieci, czy coś tam zrobić, co nie? No tak, to Także, pamiętam. ale nie kojarzę, żeby było coś takiego. Pewnie, wiesz, pewnie nie raz, nie? Mhm. No dobra. No to dalej, lecimy dalej. Em, może 27? Dobra, Nie wiem skąd 27. biorę te cyfry, ale niech będzie 27. Mhm. Robię 7, 27, 30. No dobra. Czy bałeś się czegoś, gdy zaczynałeś przygodę z Twitch? Bo przechodziłeś z YouTube'a na Twitch, pamiętam, nie? Czy miałeś jakieś obawy? Tak. Mhm. Czy miałem obawy? A można mieć w sumie jakieś obawy? No tak, no bo to jest, wiesz, Jak się zaczyna zmiana na Twitchu? platformy, nie? W sensie musisz wszystko E, tworzyć od nowa i tak dalej. Czy jakieś takie troszeczkę obawy się czegoś się bałem, bałeś? że tak, troszeczkę się bałem, że ci ludzie, bo tam na tym YouTubie już było, że tak powiem, taka mała, ale była taka baza stałych widzów. No. No i faktycznie części z tych widzów nie podobało się to, że teraz będzie Twitch, a nie YouTube. I tak troszeczkę się może bałem, że nie wszyscy będą chcieli z tego YouTube'a przejść na tego Twitcha. A przekonali się? Bo chyba część osób się przekonała, czy Duża nie? część osób, tak, duża część osób się przekonała. Tam wiadomo, parę osób zabrakło i to też było widać na czacie, bo nie było widać tych samych ników i w ogóle Mhm. nie. I tam, no, ale chyba tylko tego najbardziej. No Tak dobra. mi się wydaje. No dobra, czyli nie Brak było tak źle. tych takich, wiesz, już kumpli, nie, z czatu. Ale teraz czujesz się dobrze, nie? Tak, teraz, wiesz, ryba w wodzie. Domek, no. Tam wiadomo, lepsze, gorsze dni, jak to Jak jak to każdy. bywa na Twitchu, ale no, jak u każdego. Ale tak, teraz już jest super, okej. No Jeszcze to brakuje tylko tego partnera nieszczęsnego do szczęścia. No No, to ale może z czasem. będzie, na wszystko przyjdzie czas, jak to się mówi, nie? Dokładnie. No. No dobra, to lecimy dalej. 42. 42. Twoją główną grą jest Tarkov, a w co byś grał, gdyby jej nie było? Czy w ogóle byłbyś streamerem? Co bym grał, gdybym nie był Tarkowa? Na pewno w jakąś sieciową strzelankę. Wiem, że na początku próbowałem trochę w PUBG pogrywać. Jak? Na przemian z Tarkowem. Tylko to jeszcze za starych czasów, jak te PUBG dopiero tam wychodziło, raczkowało. Wydaje mi się, że to tam wtedy była o wiele lepsza gra niż teraz. Mhm. Ale w co bym grał teraz, dzisiaj, oprócz jakby nie było Tarkowa? Nie mam zielonego pojęcia. W CS-a może i w Battlefielda. Mówisz, że Grałem prawie, No. grałem prawie 2 lata w CS-a chyba. Nie, żebym pytał jakiś procent, wiadomo, bo to wiesz, człowiek nie siedział 13-14 godzin przed kompem, ale w CS-a mi się podobało. Także myślę, że CS i Battlefield to bym chyba siedziałbym przy tym. No to w CS-a to długo grałeś. Nawet nie wiedziałam, że grałeś w CS-a 2 lata. Tak, mam na YouTubie te swoje takie, że tak powiem, śmieszne kompilacje. YouTube jest o tyle fajny, że możesz sobie zapisać tam filmiki i możesz wracać do nich. Na Twitchu tego chyba nie ma, nie? Tak, znaczy no w sumie jest tam jakaś chyba biblioteka na Twitchu, ale nie wiem, czy one są ograniczone czasowo, No te właśnie, filmy. no właśnie. Też A na nie YouTubie tak, dużo z tych filmów to takie po prostu, wiesz, na pamiątkę, nie? Mhm. Takie śmieszne jakieś tam akcje, wiesz, z ekipą, jak się siedziało tam po parę godzin, się grało jedną mapę i było śmieszne. To dużo takich, no czasami odpalam sobie te filmiki wieczorem i sam do siebie się śmieję. Małgorzata już dawno śpi, także się wkurza, bo ją budzę. No widzisz, Ale wesoło. no, ale wspomnienia fajne są. No. Fajnie. Ja też takie lubię właśnie oglądać filmiki stare. No dobrze, dalej. Numer 1 chyba nie było jedynki. Pierwsze najważniejsze pytanie. Twoja pierwsza praca w życiu. Opowiedz o niej. Pierwsza praca w życiu. No. Pamiętam większość moich prac w życiu, ale pierwszą? Pierwsza. Co ja robiłem zaraz po szkole?
To będzie dłuższa pauza. Muszę się Nie, no cofnąć. spokojnie, cofnij się te parę lat. Dobrze, że możemy to pociąć. Muszę się troszeczkę cofnąć parę lat. Co ja? Taka pierwsza, mówisz o takiej już, nie Pierwsza- taka jakaś dorywcza, wakacyjna, Nie, tylko nie, taka taka pierwsza praca, taka poważna To dla chyba, ciebie. to wydaje mi się, że u nas tam w mojej takiej miejscowości rodzinnej był taki zakład metalurgiczny. To był taki zakład produkcyjny, oni wytwarzali różne rzeczy z metalu. Wszystko szło praktycznie na eksport gdzieś za granicę. I tam chyba zatrudniłem się i dokładnie na etacie ślusarza, jeżeli dobrze Mhm. pamiętam. Wiadomo, że tam człowiek robił wszystko inne oprócz bycia ślusarzem, co nie? No. Ale to się tak nazywało. I z tego, co kojarzę, to pierwsza rzecz, jaką tam robiłem, to było przygotowywanie takich dużych rusztowań. To były rusztowania budowlane, jakieś tam przemysłowe i tak dalej. One były wysyłane do Szwecji, gdzieś tam chyba do Norwegii, gdzieś głównie do Skandynawii. Mhm. I przygotowywaliśmy do wysyłki właśnie takie rusztowania. One, wiesz, one były produkowane od zera w tej No. firmie. Potem były ocynkowane i tak dalej. I my to przygotowywaliśmy wszystko do wysyłki. To chyba była moja pierwsza praca, taka poważniejsza na dłużej. A długo tam pracowałeś? Wydaje mi się, że z 2 lata może? No to ładnie, no. 2-3 lata jakoś tak. No Tak, to tak mi ładnie. się wydaje. No Także dobra. no, busy day to taka, wiesz, praca 3-zmianowa, także A to w nocy też jak na, pracowałeś? tak jak na pierwszą pracę to trochę takie, wiesz, Hardkorowo. taki szok. No. Hardkorowo, no, dosyć. Te pierwsze, drugie zmiany jeszcze jak cię mogę, ale jak, wiesz, człowiek zaczął w nocy pracować przez te pierwsze parę tygodni, to Ale z drugiej strony szok. fajna szkoła życia dla ciebie, bo wiedziałeś, co to znaczy zarabiać pieniądze, wiedziałeś, co to znaczy pracować ciężko na No to, tak, żeby to mieć swoje prawda. pieniądze, nie? To prawda, no, to prawda. Że z nieba nie leci. Taka No. pierwsza praca i jeszcze taka, wiesz, trochę trudniejsza, to dużo uczy człowieka już później, nie? No. W życiu. No to ładnie. Tak. No dobrze, to jeszcze zostały, czekaj, chyba nam 3 z tego, co policzyłam. Jeśli dobrze policzyłam, to lecimy 3. 3, dobrze, to niech będzie 88. Dobra. 5 pierwszych piosenek z twojej playlisty. Jedziesz. A mam je puścić, czy muszę Nie, powiedzieć nazwy i... z tej takiej mojej playlisty, którą na co dzień słucham? Twojej, tak, takie twoje Dobra, ulubione. moment, otworzę sobie chociaż za podglądu. No. Muzyka. Dobrze, pierwszych dwóch to było Two Feet, Quick No. Musical Doodle and Sex, Go Fuck Yourself. Potem mamy Apache, Majesty, Troy Boy, After Hours i czwarta to jest Crossfire by Steven. To jest pierwsza piątka. Nie wiem, czy dodając, wiesz, te piosenki do playlisty czymś się kierowałem, czy to po prostu taki był random. No ale... Ale podobają ci się, piątka tak? to jest. No tak, jak jeszcze tutaj siedzą, to tak. No to dobrze. To jest pierwsza piątka z dokładnie 400 utworów. Oj, Póki co. no to ładnie. Także, ładnie masz no ale tutaj. tam na bieżąco coś dodaję, bo codziennie coś fajnego odkrywam. Mhm. No ale pierwsza piątka jest. Dobra, to jeszcze 2 pytanka zostały. Numer 2. Dobra. Czekaj. Najdziwniejszy tekst, jaki przeczytałeś u siebie na streamie? Czy coś zapadło ci w pamięć szczególnego? Najdziwniejszy tekst, jaki pamiętam z czatu. Tekst, jaki pamiętam z czatu. Mogę nie wliczać w to Marka, bo Marek to codziennie pisze jakieś bardzo dziwne teksty. Pozdrawiam Marka. No. Poczekaj. Nie wiem, czy sobie cokolwiek takiego dziwnego przypomnę. To dawaj tekst Marka, jakiś najdziwniejszy. Coś, co pamiętasz, co ci zapadło w pamięć. Jejku, skąd się biorą takie pytania? A najśmieszniejszy? Jeśli nie najdziwniejszy? Czekaj, jeżeli najśmieszniejszy, to na pewno był Jigget. Ale to nie, to chyba nie mogę cytować. Znamy Jiggeta, wiemy, jakie on ma poczucie humoru. O ile pamiętam, to był jakiś dowcip. Taki No. dosyć bardzo suchy. Hardkorowy. A, no dobra, Tak, dobra. ale nie, to Jigget. Na pewno korona wędruje do Jiggeta, Tak? ale nie chcemy tego cytować. Dobra, to nie, bym musiała wypikać wszystko, tak? Tak, całą odpowiedź i nikt by nie wiedział, co powiedziałem. Dobra. No to dawaj jeszcze Pozdrawiamy jedno. Jiggeta. Tak jest, pozdrawiamy Jiggetka. Ostatnie pytanie. Niech będzie może numer 41.
41. Czy miałeś chwilę zwątpienia? I to mówię ogólnie życiowe, takie chwile zwątpienia, że na przykład to ci się nie uda, nie dasz rady, to co robisz i może lepiej rzucić wszystko, zacząć wszystko od nowa albo zmienić coś w swoim życiu. Miałeś takie momenty, takie zagubienia? Pojechać w Mazury. No. Wiesz co? No na pewno nie raz. Wydaje mi się, że każdy człowiek, szczególnie po 30, ma już takie, wiesz, mentalne zagwozdki, nie? No. Rozmyślanie o życiu, śmierci i tak dalej. Mhm. No na pewno każdy ma jakieś tam chwile załamania i to nie ma tak, że wiesz, jesteś tam człowiekiem ze stali i tam nigdy nic cię nie dołuje, nigdy nic cię nie łamie, bo A jak sobie radziłeś w takich sytuacjach? Raczej Gosia była zawsze przy tobie, czy po prostu jakoś sam starałeś sobie radzić? Jak to było? Małgorzata tak, Małgorzata zawsze jest obok, jak coś, wiesz, potrzeba pomóc i tak dalej, ale to też myślę, że w takich sytuacjach to raczej człowiek jest wtedy, wiesz, musi sam to, wiesz, pokonać, nie? Mhm. Bo też nie zawsze i nie każdy gdzieś tam będzie miał kogoś, żeby się, wiesz, Wesprzeć. oprzeć i wesprzeć i tam kogoś poprosić o pomoc. Także wydaje mi się, że ludzie powinni sobie radzić sami z takim czymś. Cały czas masz gdzieś z tyłu głowy jakiś tam, wiesz, ludzi, którzy nie mogą sobie na przykład pozwolić na to, co ty, bo wiesz, masz to szczęście, jesteś zdrowy, nic ci nie dolega, jakoś tam sobie radzisz w życiu, a jest wiele osób, które, wiesz, miały pecha po prostu, nie? No, to prawda. Ktoś tam przewlekle choruje, ktoś tam ma jakąś chorobę genetyczną, ktoś jest od dziecka chory i trochę to, wiesz, wstyd mi byłoby, gdybym tak sobie, wiesz, jakieś takie wymówki z czymś nie mógł sobie poradzić, mając gdzieś z tyłu głowy, że są ludzie, którzy mają, wiesz, o niebo gorzej od ciebie, nie? Zgadzam się. Także no, wydaje mi się, że każdy powinien sobie jakoś tam to życie ogarniać na swój sposób. No dobrze. To co, dobrnęliśmy do końca pierwszej części. Teraz będzie No perełka. jakoś poszło, nie? Poszło, nie? No dobra, spoko. To teraz zaczniemy drugą część. W drugiej części wybierasz sobie zestaw od 1 do 6. Ja będę czytała pytania jedno za drugim i musisz szybko odpowiadać na nie. I raz możesz powiedzieć pomidor. Okej? Od 1 do 6? Tak, w od sensie, 1 do że... 6 zestaw. W każdym zestawie jest 39 pytań. 39, 38 pytań, różnie. No, który zestaw wybierasz? Okej. Zestaw numer 4. Nie wiem dlaczego, ale niech będzie 4. Dobra, lecimy. Gotowy? I muszę jak najszybciej odpowiadać, bez zastanowienia? No, to jest takie szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Takie strzały. Tylko raz pomidor. No dobra. No to lecimy, tak? Powiedz. Zaczynamy? Zaczynamy. Dobra. Ulubiony aktor i aktorka. Keanu Reeves. Aktorka... To nie będzie szybkie. Scarlett Johansson. Okej. Niech będzie. Śpisz w skarpetkach czy bez? Bez. Zima czy lato? Lato. Pierwsza rzecz, jaką robisz po zakończeniu streama. Zamykam Tarkowa i nie chcę na niego patrzeć do końca dnia. Czy jesteś pewien siebie? Tak. Duże czy małe? Duży. Czy zdarzyło ci się zasnąć w ubraniach? Nie. W czym jesteś absolutnym mistrzem? W rage'owaniu na Tarkowa. To nie jest chlubne, ale myślę, że w tym. Zarapuj coś. O Jezus. Zarapuj coś. Będziemy ciąć chyba z tym. No możesz pomidora użyć. Pomidor. Zapomniałem o pomidorze. Ojej, na brzuchu czy na plecach? Na brzuchu. Ulubiony sport? Siłownia. Czego nie umiesz, a chciałbyś się nauczyć? Grę na pianinie. Czy masz Tudzież fortepianie. Czy masz natręctwa? Wymień jedno. Tak, lubię gryźć rzeczy. Okej. Typu, wiesz, długopis. Jak... Aha, no, wiesz, o co chodzi? czaję. No, tak. Coś takiego. Od czego jesteś uzależniony? No, na pewno od gier komputerowych. Co zawsze masz w 100%. lodówce? Chyba mleko. Tak, mleko jest zawsze. 100%. Co robisz, gdy nikt nie patrzy?
Nie. Boże, nie wiem. Nie Co? możesz pomidora wziąć. Ale nie wiem, czy w ogóle jest taka rzecz, którą bym zrobił, jakby, wiesz, jak... Kiedy nikt nie patrzy. Mhm. Katarzyna, nie wiem. Nie mam pojęcia. Co robisz, Gdy kiedy nikt nie nikt nie patrzy. patrzy? Tańczę. Niech będzie, że tańczę. Dobra. Myślę, że jakby było małe grono, to raczej bym się nie odważył. Okej. Czy czasem płaczesz? Nie, raczej mi się nie zdarza. Nie przypominam sobie. 3 Dobrze. rzeczy, które chciałbyś zabrać na bezludną wyspę. Czyli na pewno jakiś nóż scyzoryk, super duża zapalniczka i zgrzewka wody na początek. Okej. Jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze. Troszeczkę jestem zestresowany zaistniałą sytuacją. Ale nie, bardzo w porządku. Czy jesteś profesjonalistą? W ogóle. Tak. Tak? Dobra. Myślę, że staram się najbardziej. Jak coś za się biorę, to chciałbym, żeby to wyszło dobrze. Ulubiona mapa w Tarkowie. Customs. Okej. Jak radzisz sobie z hejtem? Myślę, że bardzo dobrze, bo jakoś tak nie ma za dużo tego hejtu, także z reguły takie rzeczy staram się banować, olewać i raczej nie przypominać sobie, nie pamiętać o tym. Dobra. Szkoda czasu. Kto jest twoim idolem? Moim idolem. Myślę, że od zawsze, w sumie od dziecka i chyba tak zostanie. Armin van Buuren. Mm, Jeżeli tam niektórzy znają, wiedzą kto to jest, to myślę, że on. Całe jego życie to jest, wydaje mi się, że taki jest to wzór do naśladowania. mhm. Tak, myślę, że on. Okej. Drapanie czy mizianie? Drapanie. Czego nie rozumiesz, a chciałbyś zrozumieć? Kobiety. Kobiety. Okej. Szybko czy I wolno? system podatkowy w Polsce. A, no tak, tak. Wolno. 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 Kim chciałeś zostać, gdy byłeś mały? To już mieliśmy. Piłkarzem. Tak jest. Twój rozmiar buta. 43. Co cenisz w ludziach? Szczerość. Twój ulubiony przedmiot szkolny. WF. 100% WF. Kim chciałbyś być w innym życiu? Myślę, że jakimś artystą. Muzykiem może? Zawsze tak. Jakoś mnie ciągnęło do muzyki. Mhm. Kiedyś nawet próbowałem się bawić w produkcję, także myślę, że muzykiem. Dobra. Masaż pleców czy masaż stóp? Plec. Zdecydowanie. Winda czy schody? Schody. Wymień 2 rzeczy, których nigdy nie powąchasz. Wiem, na pewno, słuchaj, jest taka ryba skandynawska w puszce, co No. kojarzysz na pewno filmiki z YouTube'a, to ludzie Nie wiem, otwierają muszę tą zobaczyć. rybę i po prostu i leci z nich, to na pewno tej ryby bym nie powąchał. Jezu, co za pytanie. Oj. Druga rzecz. No. Mam zacięcie. Spokojnie. Poczekam. Druga rzecz, której nigdy w życiu bym nie powąchał. Nie chciałbym powąchać. Mogę dać ci podpowiedź, są takie zwierzaki czasami, wiesz. Kungs? Tak, Tak? myślę, że tak. Spotkanie. Tak, myślę, że to jest dobra odpowiedź. To dziękuję. No dobra, to było koło ratunkowe. Dziękuję. Okej, dokończ zdanie. Gdy byłem mały, myślałem, że... Że życie będzie łatwiejsze. Tak, Mhm. kropka. Czy uznajesz kłamstwo w dobrej sprawie? Tak, Tak? tak. Przy świetle czy po ciemku?
po ciemku. I to już wszystko. O, Wytrwałeś, przeszedłeś. Jak się ale to już czujesz? wszystko? Jeżeli chodzi o pytania, Wszystko, to już wszystko. mamy Tak koniec? jest, mamy No, koniec. Jak się czujesz? chyba w porządku. Myślę, że już stresik opadł. Stresik opadł na pomidorze. Nie no, pytania boskie. Po prostu aż jestem ciekawy, jaka jest reszta tych pytań z tej całej 90. Te pytania później na przykład będą się powtarzać? Zobaczymy. Będę je mieszać, nie wszystkie się będą powtarzały, więc nie każdy streamer będzie miał te same pytania. Będę starała się robić tak, żeby był miks, a nawet jeżeli jakieś się powtórzy, to raczej nie będzie w tej samej kolejności i w tym samym układzie, co ty miałeś teraz. Żeby Także nie było trochę łatwiej, będzie. żeby tam nie było, Tak, wiesz, żeby się nie że ktoś się przygotowywali, nie? przygotuje, jakieś tam No ściągi, wiesz, z długopisa i właśnie. tak dalej, co nie? Jeszcze jedno mam pytanie. A jak w ogóle Gosia? Powiedz mi trochę o Gosi. Jak Gosia w ogóle zareagowała na to, że ty jesteś streamerem, że chcesz streamować, że ty poświęcasz też czas na granie wieczorami? Co Gosia wtedy robi? Bo słyszę czasami tam Gosię z tyłu, jak tam się rechocze, jak giniesz. No, to prawda. To znaczy teraz to już ją to w ogóle nie rusza, co nie? Tam na Mhm, początku jeszcze, pamiętam pierwsze powiedzmy 2-3 lata, to bardzo często siadała sobie po prostu z boku z kawką, mhm. z jakimiś tam paluszkami, słonecznikiem czy innymi chrupiącymi rzeczami i wiesz. I patrzyła się w ekran razem ze mną, ja coś pomijałem, tam wróć, tam to zlutuj tą skrzyneczkę jeszcze tam. A, Wiesz, czyli takie grała z rzeczy, nie? tobą, tak jakby. Także praktycznie grała ze mną. Jak ja gdzieś tam byłem, czy mnie nie było w domu, gdzieś byłem w pracy, czy na jakiejś tam służbie przez weekend, ona sobie siadała do komputerka, odpalała sobie z kawa i tam, wiesz, sobie biegała po customosikach, lutowała różne ciekawe rzeczy. A, no to super. Czyli raczej jesteście taką zgraną ekipą. W sensie wspieracie się i fajnie, że macie takie wspólne hobby, albo ona cię wspiera w twoim hobby, czy tam w twojej pracy na przykład, tak? No, myślę, że tak, w każdym razie na pewno jej to nie przeszkadza i tam, wiesz, też ma jakieś tam swoje zajęcia, swoje zainteresowania. Mhm. Czasami sobie tam jakieś seriale podpala, ogląda sobie jakieś filmy albo robi inne rzeczy i ostatnio dużo czasu spędza na zakupach przy kwiatkach, bo na No przykład widzę, że teraz to tutaj kwiatków wam tu mamy ogród przybyło. botaniczny w domu, tak, to także wiesz. Także no nie ma tak, że siedzi i się nudzi, jak ja na przykład sobie tam siedzę i pogrywam wieczorami z chłopakami, nie, w Tarkowa. No to super. Także myślę, że jest okej, nigdy jakichś spięć nie było w tym temacie, jakichś tam kłótni. No, myślę, że jest bardzo wyrozumiałą kobietą, także No to ja się mam, cieszę i mam to szczęście, bo wiem, że niektórzy no tak właśnie. nie mają, nie? Dlatego życzę wam dużo miłości, dużo wytrwałości, Dziękuję. dużo Dziękuję spokoju, ślicznie. mniej rage'owania. No myślę, że bez tego to się nie obejdzie. Tarkov Jeszcze, jest zbyt emocjonującą grą. no to jest prawda. Jeszcze na koniec, Lukas, powiedz tylko tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kiedy robisz streamy, jakie masz godziny, czy jesteś rano, czy jesteś wieczorem, gdzie cię można złapać. No na Twitchu wiadomo, lukasgaming.pl, głównie wieczorami. Z pracy niestety wracam późno, także myślę, że od 17 do 21, 2 w tygodniu. No weekendy czasami wiadomo, potrafię przesiedzieć 12 godzin Mhm. przed Tarkowem i streamować, jak nie mam nic ciekawszego do roboty albo pogoda, wiesz, nie zachęca do wyjścia. Aczkolwiek ostatnio jest, wiesz, fajne słoneczko, to sobie tam gdzieś co chwilę wychodzimy w weekend, także troszeczkę mniej. Ale w tygodniu po 17 do 21, 2 i w weekendy to różnie, nie? No to dobrze. Także zapraszamy serdecznie. Ja ci bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się w ciemno przyjść do mnie i odpowiadać na moje pytania, nie wiedząc w ogóle na co się piszesz. Mam nadzieję, że ci się podobało. No nieczęsto jestem takim króliczkiem doświadczanym, ale nie, super, fajnie, bardzo fajny w ogóle pomysł na taką serię. No. Aż po prostu, wiesz, jestem ciekawy, co następni będą Odpowiadać?